Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam na film Mierzymy. Kolejny Mierzymy z wiosennymi nowościami z marki Ula Popken. Będę miała dla Was 3 stylizacje, moc kolorów, jak możecie zobaczyć. Plus dzisiaj jeszcze mam dla Was bonus. Tym bonusem będzie strój kąpielowy, więc będziecie mogli zobaczyć pierwszy raz strój kąpielowy z Ula Popken na moim kanale, więc oglądajcie do końca, koniecznie. No i co? No i zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, pamiętajcie o tym. Film powstał przy współpracy z marką Ula Popken. Mamy dla Was kod zniżkowy MADZIOW20, macie zniżkę na minus 20%. Jest to kod dla nowych klientów marki Ula Popken, w sklepie Ula Popken, więc dzisiaj będzie bardzo kolorowo i bardzo już naprawdę już w takim stylu wiosennym. Będzie też jeden smaczek weselny. Także myślę, że dzisiejszy film będzie bardzo, bardzo ciekawy. Więc dziękuję wszystkim, którzy zostawili łapeczki, dziękuję wszystkim, którzy zostawili subskrypcję. Jest to dla mnie bardzo ważne. To znaczy, że lubicie takie filmy, chcecie oglądać filmy Mierzymy, widzę Waszą reakcję i reaguję na to, dodając właśnie coraz częściej takie treści na moim kanale, więc zaczynamy. Pamiętajcie też, że wszystkie linki do tych rzeczy, które Wam dzisiaj będę pokazywała, zostawię w opisie na dole. Zaczynamy od wysypu kwiatów i też tak nazwałam moją stylizację. W tej stylizacji będziemy mieć sukienkę, pasek i buty. Więc zaczynamy od sukienki. Sukienka, którą mam w rozmiarze 50×52 i uważam, że jest to, już Wam o tym wspominałam, jest to taki mój podstawowy rozmiar właśnie w Uli Popken, od którego zaczynam. Sukienka jest z bawełny z dodatkiem elastanu. Dzięki temu ten materiał, zobaczcie, jest delikatnie rozciągliwy. Jest to taka sukienka troszeczkę koszulowa z rękawem 3/4. Bardzo lubię takie rękawy, one są bardzo uniwersalne. Sprawdzą się naprawdę na wiele różnych pogód. Sprawdzą się na wiele różnych pory roku, można powiedzieć, i na wiosnę, ale myślę, że no na lato też ta sukienka będzie super, bo jest właśnie taka płócienna, oddychająca. Ma tutaj u góry kołnierzyk, jest taka, ten dekolt ma taki kołnierzykowy, zapinana jest do talii na guziki. Te guziki są tutaj też kryte taką listwą, więc nic Wam tutaj nie będzie wypadało, biust Wam nie będzie wypadał. Odcinana jest właśnie w talii i na dole się rozszerza, rozkloszowuje, ma taki luźny krój, który uwielbiam, w którym nie musicie się spinać, nie musicie wciągać brzucha, jest po prostu luźniutko, zwiewnie, przewiewnie, więc to jest najważniejsza rzecz właśnie na wiosnę, najważniejsza rzecz również na lato. No te kolory, które ja wybrałam, zdecydowanie są letnie. Kolor limonkowy, tutaj mamy nadruk taki no, taki akwarelowy w kwiaty. Te kwiaty dodatkowo są jeszcze w takie plusiki. Zbliżę Wam tutaj, żebyście zobaczyli. O, zobaczcie. Takie jakby właśnie w plusiki dodatkowo. No naprawdę wygląda to uroczo. Jeśli chodzi o długość, to ona sięga za kolano. Sięga tak, nie powiedziałabym, że w połowę łydki, no ale spokojnie za kolano sięga, więc można nazwać tą sukienkę midi. No i naprawdę fajnie się prezentuje. Można ją ubrać tak samą, jako taką luźną sukienkę, ale można do niej dodać też pasek. Pasek, który zamówiłam w Uli Popken, jest w stylu tych wiązanych. Już nieraz je widziałam właśnie na ich stronie i stwierdziłam, że spróbuję, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I na stronie była informacja, że jest to kolor paprykowy czerwony. Zobaczcie, tutaj na sukience są takie kolory czerwieni, więc stwierdziłam, że będzie wyglądał ekstra. No, wy widzicie, że jest to taki pomarańcz zgaszony, a w rzeczywistości jest to naprawdę mocny, neonowy pomarańcz. Kurczę, no jak to jest możliwe? U mnie to po prostu świeci. Świeci po prostu w oczy. No jest to bardziej kolor pomarańczowy, bym powiedziała. Na pewno mocno, mocno neonowy. No i on działa tak, że tą szeroką stronę przykładacie sobie tutaj do pasa, resztę przewiązujecie
ściągacie z tyłu i wiążecie ten pasek właśnie z przodu. I on jest naprawdę długi, on ma naprawdę długie te końcówki. Jest wykonany 100% ze skóry. No i rzeczywiście podkreśla tą talię, rzeczywiście sprawia, że ta sukienka łapie takiego innego charakteru. Wygląda troszeczkę właśnie inaczej. Dajcie mi znać, co sądzicie. Lepiej z paskiem, czy lepiej bez? No, bardziej właśnie byłam napalona na to, że ten pasek będzie czerwony, dlatego od razu wam mówię, że on jest bardziej w kolorystyce pomarańczowej i bardziej w kolorystyce neonowej, ale bardzo porządnie wykonany. Jeszcze wam tutaj zbliżę. Bardzo porządnie wykonany. Tutaj jest właśnie taki szeroki. I ma takie długie tutaj do zawiązywania te końcówki, więc on też nie głupio wygląda jakby do tej sukienki. Tu się tyle dzieje, tu jest tyle kolorów na tej sukience, że po prostu ten neonowy, pomarańczowy nawet nie głupio wygląda, ale informuję was, jakbyście były zainteresowane właśnie tym paskiem, to on jest bardziej pomarańczowy. No i do tej stylizacji wybrałam również buty. Sandałki, już lecimy w temacie. Te sandałki są takie w klimacie drewniaków. Tutaj mamy drewnianą podeszwę, która jest dodatkowo tutaj wzmocniona gumkami pod spodem. Te nity, tak, no nie wiem, czy są nity. Chyba tak. Fajnie to wygląda. Jest naprawdę mięciutka tutaj wkładka, podeszwa. Zobaczcie. Jest super mięciutko. Tutaj dodatkowo też jest mięciutko. Zapinanie tutaj jak najbardziej na tak, z dodatkową gumką, żeby nam tutaj było łatwiej zapiąć. Są to buty typu Comfort Fit, czyli no nie są jakby przystosowane tak typowo do, tutaj jest napis, do szerokiej stopy, ale mieści się. Wszystko jest w porządku. Czuję taki delikatny ucisk, jak ja je ubieram. Czuję taki delikatny ucisk, ale jest to taki delikatny ucisk nowych butów, więc po prostu one się rozciągną. Po prostu wiecie, o co chodzi. Jakby mnie piły, jakbym się źle w nich czuła, to absolutnie bym ich sobie nie zostawiała, jakby w ogóle nawet palce mi nie weszły, to absolutnie bym ich sobie nie zostawiała. No, czuję, że po prostu one się rozejdą, tym bardziej, że jest to skóra, jest to 100% skóry tutaj, więc no wiadomo, że to się może lekko rozciągnąć, jakby było bardzo źle, w sensie bardzo źle, jakby się nie rozciągnęły po jakimś czasie, tak jak oczekuję, no to wtedy spokojnie też można je oddać do szewca na jakieś właśnie rozciąganie, dociąganie tej skóry. Więc no, prezentują się tak. Trochę mi się kojarzą z takim hipisowskim stylem, z takimi hipisowskimi właśnie chodakami. Jest delikatny obcasik na klocku i wygląda to fajnie. Teraz tak patrzę, czy to jest rzeczywiście drewno? Nie, nie jest to drewno. To wygląda jak drewno, ale to jest taka jakby właśnie imitacja drewna. To po prostu ma wyglądać jak drewno, a drewniane nie jest. Jest po prostu miękkie i przyjazne. No, ale musicie przyznać, że wyglądają fajnie. No i do tej sukienki te buty super się prezentują. Myślę, że do każdej i myślę, że do spodni też będą fajnie wyglądać. Pierwsza stylizacja jest taka. Wysyp kwiatów. I druga stylówka, którą nazwałam Błękit nieba. Takie kreatywne tutaj te nazwy mi nadchodzą. No i tutaj będziemy mieć koszulę, sweter, spodnie i również buty. Zaczniemy od koszuli, którą również mam w rozmiarze 50×52 i rozmiar jest dobrze dobrany, dobrze tutaj wszystko działa. Długi rękaw z mankietem z dodatkowym guziczkiem, jakbyście chciały po prostu przyciaśnić ten mankiet, no to nie ma problemu. Dodatkowo mamy tutaj tasiemkę, którą możemy ten rękaw sobie podpiąć. No i mamy tutaj taką kolorystykę zieleń, fiolet, taki zgaszony granatowy, zgaszony niebieski. Ona jest wykonana 100% wiskoza, z takiej wiskozy trochę gniecionej, zobaczcie sobie. No i ona właśnie gniecie się jak porypana. No możecie zobaczyć, jak wygląda właśnie ta koszula. Ona się bardzo, bardzo mocno gniecie, ale jest właśnie taka luźna, taka zwiewna. No idziemy już w tą stronę, prawda? Idziemy w stronę wiosny, idziemy w stronę wakacji. O, widzicie, i tutaj można sobie podpiąć właśnie te rękawki. Zapnę, ok, więc jest zapięty ten rękawek, możemy sobie zrobić taki krótki do łokcia. No i co muszę wam powiedzieć? Jest zapinana na guziki przez całą długość, jest taka troszeczkę luźniejsza, ale też
dopasowana, nie jest to krój oversize i to, co musicie wiedzieć, to ona jest krótka. Ja ją zamówiłam z myślą do tego, że na wierzch będę ubierała na nią sweterek i ona będzie po prostu do tego sweterka i widziałam, że ona jest trochę krótka, no ale no jest krótka. Jest po prostu tak krótka, że po prostu w samej jej chyba nie ubrałabym jej do jeansów, no bo brzuch na wierzchu sięga mi do pępka, więc jest to zdecydowanie za krótko, gdzieś tam do pępka w takim stanie bez ruchu, gdzieś tam zaczynamy się ruszać, no to ona podjeżdża do góry, więc mam na nią taki plan, że ona będzie używana jako koszula po prostu pod spód, albo będzie używana jako koszula na wierzch, czyli po prostu coś takiego do narzucenia na ramiona. Wspominałam Wam często, że szukam takich koszul właśnie wiskozowych, bawełnianych, muślinowych, które gdzieś tam na wakacjach będą chronić nasze ramiona, które gdzieś tam będą chronić nasze ręce podczas zwiedzania, podczas po prostu takiego wystawienia na słońce. No nie jest to najfajniejsze, jeżeli mamy po prostu te ramiona cały czas otwarte, a gdzieś tam ten zwiewny materiał, który powiewa, który gdzieś tam jest na naszych ramionach, jest takim fajnym chłodkiem, jest takim fajnym dodatkowym zabezpieczeniem, więc myślę, że będę ją zakładała na jakieś topy, będę je zakładała na jakieś koszulki na wierzch dodatkowo, jako po prostu taki dodatek do stylizacji, po prostu nawet jeansowe shorty i ta koszula po prostu na wierzch, więc taki mam na nią plan na ten moment, ale do tej stylizacji będę ją ubierała pod spód. Na wierzch ubieram sweterek granatowy, również w rozmiarze 50 przez 52. I to jest taka stylówka trochę taka, o coś ten deseń, to jest taka stylówka trochę uniwersytecka i ten sweterek też jest taki trochę uniwersytecki, no tutaj musiałabym to ładniej po prostu ułożyć sobie, albo zapiąć jeszcze jeden po prostu guziczek, żeby to się ładniej tutaj komponowało. Czy jestem zapięta pod samą szyję? Tak. Nie, jest jeszcze tutaj. Mogę być tak zapięta, ale nie. Zostawiam sobie tutaj taki mały bzdyczek, o wtedy to się ładniej prezentuje, więc sweter z długim rękawem, rozmiar 50 przez 52, on i tak jest luźny, moje drogie, więc myślę, że jakbym wzięła sobie rozmiar mniejszy, to on byłby bardziej taki dopasowany, ale ten luźniejszy też mi się podoba, jest taki po prostu no, fajnie się w nim czuję, bardziej komfortowy jest. Dekolt, jak możecie zobaczyć, dekolt taki fałeczka. Tutaj też taka fałeczka jest różowa na piersi z jednej strony. No i on jest fajny, on już jest dłuższy, w sensie nie taki bardzo długi, ale jest trochę dłuższy. Czy ja muszę popracować z tym kołnierzykiem. Długi rękaw, piękny taki wzór warkoczowy, który się tutaj pokazuje. No i no, albo taka koszula, albo koszula w paski, albo jakaś taka na stójce, coś pod spodem można po prostu do tego ubrać, albo nic. Albo nic, słuchajcie, może być piękny dekolt bez żadnej koszuli pod spodem. Spróbuję to rozpiąć, bo nie podoba mi się po prostu, wolałabym taki luźny look, jednak żeby mnie tutaj nic pod szyją nie dusiło, więc taki luźniejszy look, tylko to trzeba byłoby ułożyć, bo to jest właśnie taka koszula wiskozowa, która na wszystkie strony się wygina. No i ten sweter jest bardzo przyjemny, on ma domieszkę wełny, więc na pewno też będzie dodatkowo ciepły, więc taka klasyka, granatowy sweterek w serek. Do tego mam błękitne spodnie w rozmiarze 50. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Te spodnie są po prostu super, hiper rozciągliwe. One są po prostu gumowe, więc od razu Wam mówię, dla wszystkich, którzy będą zamawiać, bierzcie rozmiar mniejszy. Dodatkowo mają w pasie gumkę. W pasie jest gumka, w pasie są szlufki, wysoki stan, szerokie nogawki, to Wam od razu mówię. W sensie dla mnie są szerokie,
ale jest to typ nogawki raczej prostej, więc będziecie mogli zobaczyć na przebitkach, jak to wygląda. Po prostu ta nogawka jest bardzo właśnie taka uciągliwa i one się wydają takie szerokie. Nie jestem przyzwyczajona dalej do takich spodni, cały czas ze sobą walczę, cały czas próbuję się do tego przyzwyczaić, więc taka stylóweczka, spodnie jasne, niebieskie, jeszcze takich nie miałam w swojej szafie, bardzo przyjemne, no na plus size, no po prostu na dziewczyny plus size. Tylko no ta nogawka, no jak lubicie szerokie nogawki, jak macie też szersze biodra, szersze uda, no to nie będą aż tak szerokie, no wiadomo, ja po prostu, no nie powiem, że mam szczupłe nogi, ale gdzieś tam to płaskodupie tak zwane jest. Do tego, żeby wszystko do siebie pasowało, mam sneakersiki w rozmiarze 38. Nie wspominałam wam o tamtych sandałkach, one też są 38. Wszystko zamawiam w rozmiarze 38 w Ula Popken. No i tutaj mamy, one też są skórzane sneakersiki. Białe z dziurkami, które tutaj powietrze przechodzi tędy powietrze, więc jest jakiś po prostu oddech dla stopy. One są ciekawe, ponieważ nie mają sznurówek. Nie mają sznurówek, tylko mają takie tutaj paseczki, więc no nie głupio to wygląda. Fajny pomysł i od razu wam mówię, że one na szeroką stopę są dobre, aczkolwiek jest taki malutki problemik z ich ubieraniem, dlatego, że ta gumka jest tylko tutaj i tutaj. Reszta tych paseczków to już nie jest gumka. To już jest pomalowany na niebiesko, po prostu skóra, pomalowana na niebiesko skóra, więc one się nie rozciągają, a szkoda, po prostu wydaje mi się, że do samego końca powinna być gumka i wtedy ubieranie byłoby bardzo komfortowe. Dodatkowo mamy tutaj zamek, który się rozsuwa i no tylko tak możemy ubrać jakby te buty i później po prostu zasunąć ten zamek, czy go po prostu później poluzować, jak nam trochę spuchną stopy, więc no one prezentują się naprawdę pięknie i one będą super właśnie do sukienek, tutaj do tych spodni, do tej stylizacji ze spodniami, więc no spoko. I mówię wam też, że są dobre na szeroką stopę. Troszeczkę cisną w sensie takim, że no są do rozchodzenia, ale ubieranie ich jest dramatyczne. Od razu wam też to mówię, nie ściemniam. Ubieranie ich jest dramatyczne. Jakby były może na te sznurówki, jakby była tutaj normalna sznurówka, to bym je rozwiązała do samego końca i po prostu ubrała to normalnie jak człowiek. No a tutaj zostało wymyślone coś takiego, że te gumki są tylko tutaj dwie. Te gumki są tylko tutaj dwie, reszta się po prostu nie rozciąga, co utrudnia sprawę. No ale no musicie przyznać, że prezentują się pięknie, naprawdę porządnie, podobają mi się te dziurki, bo właśnie dzięki temu stopa będzie oddychać, nie będzie się bardzo pociła. W środku jest wkładka tak samo skórzana, więc no do tej stylizacji myślę, że no idealnie dobrane. Czas na bonus, o którym wam mówiłam. Przed nami jeszcze jedna stylizacja, także spokojnie, ale przed nami strój kąpielowy. Taki oto w rozmiarze 50. Będziecie mogli zobaczyć na przebitkach spokojnie, spokojnie. W rozmiarze 50. Przepiękne kolory, przepiękne kaktusy. Rozmiar 50. Materiał jest taki typowo z stroju kąpielowego. Tutaj będę mogła wam przy okazji też pokazać środek. Zobaczcie, jest tutaj wkładka, jest taki dodatkowy biustonosz, jest tutaj dodatkowa gumka pod biustem, która trzyma biust. Dla mnie to jest właśnie najważniejsze w stroju kąpielowym, żeby ten strój kąpielowy trzymał cycki. Żeby trzymał biust, żeby nam nic nie opadało. Mamy grube do tego ramionczka, które nie są odpinane, ale są regulowane, więc to też jest bardzo ważne. No i jak się prezentuje ta sukienka kąpielowa, powiedzmy sobie, no ona ma normalnie pod spodem majty. Ona ma normalnie pod spodem też taką siateczkę. O, zobaczcie. Majtki i siateczkę.
jest w całości i na wierzchu mamy po prostu sukienkę. Więc ja jestem wielką fanką tego typu strojów kąpielowych, tego typu sukienek kąpielowych. Bardzo dobrze się w nich czuję, komfortowo się w nich czuję. Nie mam problemu, żeby wychodzić w nich na plażę, więc tego typu stroje właśnie zamawiam. No i ten rozmiar 50, muszę Wam powiedzieć, że jest taki naprawdę dociśnięty, więc myślę, że następnym razem sprawdziłabym rozmiar większy, zobaczyłabym, jak po prostu leży rozmiar większy. W każdym razie no przepiękny jest, dlatego go zamówiłam, bo przeglądając nowości właśnie w Uli Popken zauważyłam, że bardzo dużo pojawiło się strojów kąpielowych, sukienek kąpielowych, tankini wszelkiego rodzaju. Normalnie był wysyp tych strojów, jako że my też niedługo wybieramy się na wakacje, na wyjazd już w maju. No to stwierdziłam, że kurde, wezmę, przymierzę, zobaczę. Powiem Wam po prostu, że te stroje tam są. Zobaczcie sobie, pamiętajcie, że macie minus 20% zniżki ode mnie na taki strój kąpielowy, no porządny, nie ma co mówić. Tak jak mówię, no zobaczyłabym jeszcze rozmiar większy, w sensie on nie jest na mnie za mały, będziecie mogli zobaczyć na przebitkach, on nie jest na mnie za mały, jest taki naprawdę dociśnięty i dopasowany, no jak to ze strojami kąpielowymi bywa. Ale no, pokusiłabym się o rozmiar większy, zobaczyłabym, jak on po prostu leży, co być może się wydarzy przy następnych zamówieniach. Naprawdę przepiękny, te kaktusiki, te wzory, ta grafika, ten design, kolorystyka naprawdę do mnie przemówiła, więc jest super. Dajcie mi znać, co sądzicie, jak wyglądam. A my przechodzimy do ostatniej stylóweczki już takiej z myślą o weselu. Chodzi o tą sukienkę. Słuchajcie, jak ją zobaczyłam, no stwierdziłam, że no nie przejdę obok niej obojętnie. Mam na sobie rozmiar 54×56 i od razu Wam mówię, bierzcie rozmiar większy, dlatego że ona jest z materiału nierozciągliwego. Ma długi rękaw, ale taki popękany tutaj, połapany w taki sposób, z kumeczką tutaj, ale to wygląda fajnie i zwiewnie. Z drugiej strony tak samo. Kolorystyka od góry jest fioletowa, przechodzi w fuksję do koloru kremowego. Pod spodem jest podszewka, z tyłu jest też szarfa, którą sobie możemy wyregulować tutaj pas. No i ja ten pas mam tak na styk. Jest zapinana na zamek z tyłu. Ubieram ją normalnie przez głowę. Ten pas tutaj jest właśnie tak na styk. Sprawdziłabym właśnie rozmiar większy i rozmiar większy też mam i też zamówiłam, więc będziecie mogli zobaczyć na przebitkach. Ta szarfa tutaj do ściągnięcia, ona jest chyba tylko ozdobnie, bo ten pas tutaj pod biustem odcinający tą sukienkę jest naprawdę sztywny. Jest naprawdę sztywny i naprawdę no, może Wam popsuć szyki. Naprawdę wygląda przepięknie. Jeśli chodzi o długość, jest wszystko w porządku. Kolorystyka tak samo do mnie przemawia. Znacie mnie, wiecie, że ja kocham kolor fioletowy, kocham kolor lila. Biust też się pięknie tutaj układa. Dekolt kopertowy, plus dodatkowo tutaj mamy taki zatrzask. Tutaj mamy taki zatrzask, który możemy puścić, jeżeli sobie życzymy większy dekolt, jeżeli sobie życzymy trochę poszczuć cycem, to możemy sobie poszczuć. Ale możemy sobie też tutaj zapiąć, gdybyście nie chciały, żeby po prostu coś Wam wyskoczyło. Ale nie wyskoczy, bo tu jest wszystko ładnie ułożone. No więc ta sukienka, słuchajcie, mocno się nad nią zastanawiam, jeśli chodzi o weselicho. Naprawdę, jeszcze zobaczycie, jak wygląda właśnie ten rozmiar większy. Wydaje mi się, że w tym mniejszym, który mam tutaj na sobie, ta szarfa podjeżdża do góry. Nie widać jej przez to.
ten paseczek, który oddziela właśnie, odcina biust, podjeżdża wyżej i robi się po prostu tutaj taki brzuszek ciążowy, więc w tym większym rozmiarze pewnie tak się dziać nie będzie. I do tego zamówiłam sobie również pasek, bo nie zauważyłam w ogóle, że jest tutaj ta szarfa do wiązania z tyłu, nie zauważyłam jej i stwierdziłam, że jeżeli nie ma nic związanego, to zamówię sobie pasek, dokładnie taki sam jak tamten, tylko że ten jest zamszowy, ten też jest skórzany, tylko jest z takiej skóry zamszowej i zobaczcie, jest w tej samej kolorystyce mniej więcej, fuksja, taka śliwka. No i tutaj też myślałam właśnie o tym, żeby go tak przewiązać, myślałam o tym, żeby właśnie odciąć tym paskiem no się w brzuchu. No i ten typ paska jest taki trochę ala wiking, ala jakiś taki z pazurem, więc sukienka jest bardzo lekka i zwiewna, ale jak dodamy do tego ten pasek, no to łapie takiego pazura. I do tej sukienki również mam buty. Buty sandały klasyczne w kolorze beżowym, moje drogie. Bardzo fajnie, że mają tutaj taki wysoki zapiętek, jest bardzo, bardzo wygodny. Możemy sobie tutaj ruszać tym paseczkiem. One też są skórzane ze skóry takiej nie zamszowej, tylko ze skóry, która nazywa się Nubuk. Tutaj też jest Comfort Fit, malutki obcasik, kwadratowy, dosyć stabilny, więc one są spoko wygodne. Tutaj też wchodzi noga, tak po prostu lekko dociska do rozchodzenia. Co mnie tutaj zdziwiło, to że jest Comfort Fit, a tutaj jest dosyć mało miejsca. Więc jeżeli macie szeroką stopę, ja mam szeroką stopę, wysoką w podbiciu, po prostu wszędzie jest szeroka, to ona wystaje poza to. Poza to jakby śródstopie to się nazywa, jakby tutaj w bucie wystaje po dwóch stronach i ja nie wiem, czy to wygląda fajnie, czy to wygląda niefajnie. Będziecie mogli zobaczyć na przebitkach, jak to wygląda, jak to się prezentuje, jak ta stopa po prostu trochę jednak wystaje, jak ta stopa trochę tutaj po dwóch stronach wyjeżdża, co by twierdziło, że no jednak na moją stopę potrzebne będą buty typu szerokie, wide fit, nie comfort fit, no ale no dziwną sprawą jest to, że tutaj jest wszystko dobrze, z paseczkiem jest wszystko dobrze, a gdzieś ona po prostu tutaj wylatuje. No zobaczymy, jak mi się będzie w nich chodziło, zobaczymy, jak je sobie je rozchodzę, muszę z nimi troszeczkę popracować, muszę z nimi troszeczkę się zaprzyjaźnić, więc wtedy podejmę decyzję, czy one będą dobre dla mnie na wyjście, na weselicho. No naprawdę byłyby spoko. No naprawdę byłyby spoko, takie klasyczne, nieprzesadzone, też naprawdę do każdej stylóweczki będą pasować, więc jak najbardziej na tak. No i ta sukienka tak samo mocno siedzi mi w głowie, mocno się nad nią zastanawiam, jak ja się w niej będę czuła. Podobają mi się te rękawy, tutaj fiu bździu, coś się dzieje, są kolory moje, więc jakiś makijaż w tym kolorze też być może, jakiś akcent na oku, to się wszystko zobaczy, mocno do mnie przemawia, ale jeszcze nie mówię ostatniego słowa, jeszcze nie podejmuję ostatecznej decyzji, jeszcze jest chwileczka czasu, jeszcze mogę zawsze zmienić zdanie, jeszcze troszeczkę mamy przed sobą mierzenia, więc już gdzieś tam ten wybór mam, już gdzieś tam coś w tej szafie jest, coś znalezione po prostu dla plus size, więc w Uli Popken też widziałam inne sukienki na wesele i chętnie bym je dla Was zmierzyła, chętnie bym je dla Was tutaj, chętnie bym Wam je pokazała. Pytanie tylko, czy jesteście zainteresowane. Dajcie mi znać, jeżeli jesteście zainteresowane, jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, pamiętajcie o tym, o subskrypcji, pamiętajcie o kodzie zniżkowym MADZIOW20. Minus 20% dla nowych klientów. Wpadajcie też na mojego vloga, wpadajcie też na mojego Instagrama, więc czekam na Wasze komentarze. Piszcie. A na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że czymś Was zainspirowałam. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!